Kapitalizm. System, który obiecuje, że każdy może być milionerem. Ale czy na pewno wszyscy grają według tych samych zasad? Socjalizm. Świat, gdzie wszyscy mają tyle samo. Ale co, jeśli tego samego jest za mało? Dwa systemy. Dwie obietnice. A może dwa odwieczne kłamstwa? Czy istnieje rozwiązanie, które nie zmusza nas do wyboru między wilkiem a owcą? Kontrasty, poglądy, przesądy, zdania, opinie, przekonania, słuchanie czy tylko zadufanie. Testujemy granice tolerancji. Na kanale Kontracja. Czym jest kapitalizm, a czym socjalizm? Oczywiście, że wiemy, uczą tego w szkole. Ale co gdy twój oponent bierze się za definiowanie? Czy słowa będą latać w powietrzu jak na turnieju freestyle'owych obelg? Sprawdzamy. Jak rozumiem kapitalizm? Twój szef je sushi, bo ty pracujesz tak szybko, że nawet ryż nie zdąży się ugotować. Odpowiem ci, kolego, tak. W socjalizmie nie ma sushi, ale nie przejmuj się. Wszyscy dostają solidną porcję kapusty. Jak zawodzi ironia, to często sięgamy po tak zwany argument autorytetu. Czasami jest to jednak broń obosieczna. Kapitalizm to nierówny podział dóbr, komunizm to równy podział nędzy. Winston Churchill. Porównanie kapitalizmu i socjalizmu na podstawie kilogramów danych to chleb powszedni ekonomistów, czyli, jak ktoś kiedyś powiedział, ludzi rozwiązujących problemy, które nie wiemy, że istnieją, w sposób, który wielu z nas mało rozumie. Spójrzmy jednak na kilka liczb. Pozornie wydaje się, że statystyka miażdży socjalizm. Weźmy na przykład PKB per capita. USA ma 10 razy większy dochód niż Kuba, wow. Różnica robi wrażenie. Gospodarki rynkowe zwykle osiągają wyższe PKB na mieszkańca w porównaniu do tych centralnie planowanych. Kraje kapitalistyczne dominują także w rankingach przedsiębiorczości czy innowacyjności. Od lat podium to Szwajcaria, Szwecja i USA. Chiny w ciągu ostatnich 10 lat gonią jak maratończyk na dopingu, ale wciąż nie weszły nawet do pierwszej dziesiątki. Wskaźniki korupcji. Statystycznie gospodarki planowe leżą na łopatkach. Dla przykładu, w Danii mamy 5 razy mniejszą korupcję niż w Wenezueli. Ale bądźmy uczciwi, tu liczy się nie tylko typ gospodarki, ale w dużej mierze rodzaj rządów. Ktoś zapyta, ile ludzi żyje w każdym z systemów. Ciężko powiedzieć. Systemy gospodarcze są dziś złożone, poza wybrykami jak Korea Północna, kapitalizm i socjalizm trudno spotkać w postaci wydestylowanej. USA, kraje Unii Europejskiej, Japonia, Kanada, Australia opierają gospodarkę na zasadach kapitalizmu, choć niektóre stosują socjalistyczne rozwiązania. Z drugiej strony Chiny czy Wietnam mają elementy gospodarki rynkowej, więc to hybrydy i nie można ich wrzucić do worka z napisem czysty socjalizm. Na razie socjalizm statystycznie wychodzi na cieniasa. Ale gdy spojrzymy na inne miary, niż twarde PKB, nic nie jest już tak oczywiste. Kraje skandynawskie, łączące elementy kapitalizmu z silnym państwem opiekuńczym, regularnie zajmują czołowe miejsca pod względem poziomu szczęścia obywateli. Finlandia, Dania i Norwegia są w pierwszej piątce krajów, których obywatele czują się najszczęśliwsi na świecie. Do tego dochodzi oczekiwana długość życia. Kraje z elementami socjalistycznymi w systemie opieki zdrowotnej często osiągają wyższą oczekiwaną długość życia. Czyli statystyczny wiking będzie żył dłużej niż Jankes. Kapitalizm to wolność, ale z nierównościami. Przeciętnie dyrektor generalny ze spółki z indeksu S&P 500 zarobił w 2023 roku 196 razy więcej niż pracownik. Zdrowa zasada nie zaglądaj do kieszeni sąsiada, ale to chore, no nie? Kraje socjalistyczne lub stosujące rozwiązania bliskie socjalizmowi często mają niższe wskaźniki nierówności dochodów. Na koniec krótkiego spaceru z danymi. Pomiar biedy. Kraje kapitalistyczne zazwyczaj chwalą się niskimi wskaźnikami ubóstwa. Ale w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 11% populacji żyje poniżej krajowej granicy niedostatku. To jest blisko 37 milionów osób. Czy wyobrażacie sobie, że w USA ludność o populacji jak cała Polska klepie biedę? Tam, gdzie mądrze stosuje się politykę społeczną, odsetek ubogich spada mocniej. Socjalizm przynosi zatem czasem stabilność, jak w krajach skandynawskich, lub katastrofę, jak w Wenezueli. Cóż, statystyka jest jak bikini i pokazuje dużo, ale nie zawsze wszystko, co chciałbyś zobaczyć. Zostawmy liczby. Za nimi kryją się ciekawsze sprawy, nasze emocje, przekonania i pasje. Przygotuj się na szybką podróż przez skrajności. Za co kochamy, a za co nienawidzimy obie idee. Czas na emocjonalny rollercoaster. Gotowi? To zaczynamy!
Kapitalizm. Kocham za. Wolność wyboru. Możesz kupić 50 rodzajów płatków śniadaniowych, o ile masz pieniądze. Kocham kapitalizm za innowacje. Napędzają konkurencję i dzięki temu mamy smartfony, które żyją dłużej niż ładowarka. Możemy też zakładać na głowę idiotyczne rzeczy, by pobyć razem i się nie widzieć. Kocham kapitalizm za marzenia. Obietnice, że każdy może zostać milionerem, nawet jeśli większość kończy z długiem za studia. Kocham kapitalizm za promocję. Czasami możesz kupić 2 rzeczy, których zupełnie nie potrzebujesz, w cenie jednej. Kocham kapitalizm za globalizację. A co? Mogę zjeść o północy maka w Warszawie albo w Tokio, choć tam pewnie za podwójną cenę. Nie znoszę kapitalizmu za nierówności społeczne. Bogaci bogacą się, biedni biednieją. 1% populacji ma więcej pieniędzy niż cała reszta. Ale kto by to liczył, prawda? Nienawidzę kapitalizmu za rozpasany konsumpcjonizm. Kupuj, kupuj, kupuj. Pracujesz po 12 godzin dziennie, żeby kupić nowego iPhone'a, którego bateria padnie po roku, ale za to dołożysz swoją stertę śmieci. Nie lubię kapitalizmu przez korporacje. Zawsze to samo. Twoja opinia jest dla nas ważna, ale nie na tyle, żeby coś zmienić. Pracujemy jak jedna wielka rodzina. Głównie dlatego, że nikt nie widuje własnej. Co z nimi jest nie tak? Nie znoszę kapitalizmu za nieustanną presję. Kiedy szef próbuje ci wmówić, że stres to fajna pasja, która wydostaje się przez nerwy. Tak, jasne. I co jeszcze? W kapitalizmie wnerwiają mnie reklamy. Płacisz, żeby oglądać rzeczy, które cię wkurzają, a potem płacisz jeszcze raz, żeby tego nie oglądać. Kocham socjalizm za równość. Nikt nie ma więcej, bo wszyscy mają nic. W socjalizmie cenię sobie solidarność. Wszyscy czekamy razem w tej samej kolejce, nawet jeśli nie wiemy po co. Kocham socjalizm za stabilność zatrudnienia. Praca dla każdego, nawet gdy nie ma pracy. Praca jest prawem, nie przywilejem. Kocham socjalizm za to, że państwo dba o nasze podstawowe potrzeby. Wizyta u lekarza specjalisty, owszem, już za 3 lata. Kocham socjalizm za propagandę. Bez niej nie wiedziałbym, że jestem szczęśliwy. Nie znoszę socjalizmu za braki towaru. Nigdy nie wiadomo, co kiedy dowiozą, więc kupuję na zapas. Nienawidzę socjalizmu za biurokrację. To sposób, w którym rozwiązanie problemu wymaga stworzenia 3 nowych. Socjalizm jest okropny przez brak różnorodności. Masz wybór między szarym mydłem a szarym mydłem. Gdzie indywidualizm? Tracimy to, co nas wyróżnia. Nienawidzę socjalizmu za jego paternalizm. Wszędzie pełno zakazów, a państwo udaje, że wie, czego ci trzeba, lepiej niż ty. W socjalizmie dobija mnie centralne planowanie. Rozwój przemysłu? Tak. 5 lat obietnic, a potem rezultat. W tym roku zwiększymy produkcję butów o 300% lewych. W takim razie, czy wybieramy między dżumą a cholerą? Czy kapitalizm i socjalizm to 2 imprezy, jedna z pełnym bufetem, na którą nie masz zaproszenia, druga, gdzie wszyscy mają po jednym drinku, ale nikt nie wie, skąd i po co przyszedł? Zamieńmy serca na mikrofony. Może wymiana lekko uszczypliwych pytań sprawi, że jedna strona zmusi drugą do zastanowienia. Się pytam grzecznie. Jeśli kapitalizm zawsze nagradza ciężką pracę, to dlaczego robotnik na budowie zarabia mniej niż influencer od kotów? Skoro każdy powinien mieć porówno, to dlaczego kolejka do darmowego jedzenia zawsze zaczyna się od tych, którzy znają kucharza? Zapraszam pana. Czy jesteś pewien, że to wolność gospodarcza, a nie syndrom sztokholmski, sprawia, że bronisz miliarderów, którzy nigdy nie słyszeli o twoim istnieniu? Jeśli socjalizm rozświetla nasze życie, to czemu moja klatka w bloku czeka na światło od roku? Jeśli kapitalizm działa najlepiej, to dlaczego w Black Friday ludzie biją się o telewizory, jakby to był mecz finałowy Ligi MMA? Jeśli praca jest dla wszystkich gwarantowana, kto decyduje, kto będzie hodował kury, a kto projektował plakaty rewolucji? Czy kapitalizm działa na moją korzyść? Czy po prostu jestem ofiarą najlepszego marketingu w historii? Jeśli socjalizm obiecuje szczęście dla wszystkich, to dlaczego uśmiech na ulicach jest tak rzadki jak banany w sklepie? Skoro kapitalizm daje równe szanse, to czemu ludzie nazywają to wyścigiem szczurów, a nie piknikiem marzeń? Jeśli wszyscy mamy to samo, to czemu zawsze znajdzie się ktoś, kto chce mieć trochę tego samego, tylko więcej? Czy wzajemne oskarżanie się zwolenników obu idei to dowód, że konflikt między nimi jest nie do rozwiązania? Spójrzmy poza stereotypy. Pora obalić kilka mitów. Przesądy o kapitalizmie.
Mit pierwszy. Kapitalizm tworzy tylko chciwość i egoizm. Kapitalizm nie tylko napędza zyski, ale pozwala na ogromne działania filantropijne. Tylko 2023 roku 400 najbogatszych Amerykanów wspólnie przekazało łącznie na cele charytatywne ponad 250 miliardów dolarów. Mit drugi. Kapitalizm niszczy środowisko naturalne. Kapitalizm finansuje największe innowacje ekologiczne od Tesli po zielone budownictwo. W 2023 roku inwestycje w energię odnawialną przekroczyły grubo ponad 1 bilion dolarów. Mit trzeci. Kapitalizm prowadzi zawsze do wyzysku i biedy większości społeczeństwa. Kapitalizm wyprowadził ponad miliard ludzi z biedy w ciągu ostatnich 30 lat i niewyobrażalnie podniósł standard stanowisk pracy. Kraje takie jak Korea Południowa są dowodem, że wolny rynek sprzyja rozwojowi. Przesądy o socjalizmie. Mit pierwszy. Socjalizm zabija innowacje. Kuba, mimo izolacji, stworzyła jedną z najskuteczniejszych szczepionek przeciw zapaleniu opon mózgowych. Socjalizm potrafi wspierać naukę, choć nie zawsze ją rozwija tak dobrze jak wolny rynek. Mit drugi. Socjalizm oznacza, że wszystkich wynagradza się równo, bez względu na wysiłek. Hiszpańskie spółdzielnie pracownicze, jak Mondragon, udowadniają, że socjalizm może nagradzać wysiłek i jednocześnie dbać o sprawiedliwość. Każdy ma wpływ na decyzje i udział w zyskach. Mit trzeci. Socjalizm jest nieskuteczny i zawsze prowadzi do stagnacji. Wietnam, łącząc socjalistyczne wartości z reformami rynkowymi, osiągnął w ostatnich dekadach jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego na świecie, wyciągając miliony ludzi z finansowego dołka. Pogromca mitów to ktoś, kto porządkuje chaos w głowie. Ale idee, które bronisz albo krytykujesz, potrafią wplątać się w każdy zakamarek życia. Polityka, moda, technologia, wszystko, co nas otacza, nosi ślady kapitalizmu, socjalizmu i ich wpływów. Czas prześledzić tę sieć powiązań i zrozumieć, jak kształtuje nasze wybory każdego dnia. Neoliberalizm, nurt powstały na gruncie liberalizmu, zakłada deregulację, prywatyzację i ograniczenie roli państwa w gospodarce. Gig economy, model oparty na krótkoterminowych zleceniach i elastycznych godzinach pracy, zamiast tradycyjnych umów o pracę. Popularny w sektorach jak dostawy, przewozy czy usługi online. Kapitalizm kognitywny, model, w którym wiedza, informacje i kreatywność stają się głównymi zasobami ekonomicznymi, zastępując tradycyjny kapitał materialny. Kapitalizm nadzoru, wykorzystywanie danych osobowych przez korporacje w celu maksymalizacji zysków, głównie przez firmy technologiczne. Kapitalizm interesariuszy zakłada, że firmy powinny działać na rzecz nie tylko akcjonariuszy, ale także innych grup, pracowników, społeczności, środowiska. Konsumpcjonizm, kultura, w której sukces społeczny jest mierzony posiadaniem dóbr materialnych. Pop art, wyraz konsumpcjonizmu w sztuce, celebrujący produkty masowe i kulturę popularną. Modernizm, funkcjonalna, minimalistyczna architektura, symbolizująca nowoczesność i efektywność. Film, przemysł filmowy jako globalny lider produkcji treści, ukazujący amerykański sen i ideę indywidualizmu. Reklama i design, tworzenie ikonicznego, globalnie rozpoznawalnego wizerunku. Budowa emocjonalnej więzi między konsumentem a firmą. Kapitalizm buduje sieci złożone z reklamy, technologii i wolnego rynku. To system, który kocha rywalizację. Ale co z ideą, która stawia na wyrównywanie szans? Socjalizm wytycza zupełnie inne ścieżki. Zamiast reklamy samopomoc, zamiast akumulowania zysku jego dystrybucja między wiele podmiotów. Oto nurty, które zmieniają świat na innych zasadach. Demokratyczny socjalizm łączy socjalistyczne idee redystrybucji z demokratycznym procesem politycznym. Ekosocjalizm postuluje ochronę planety, dąży do zrównoważonego rozwoju. Krytykuje kapitalizm za eksploatację zasobów naturalnych. Cybersocjalizm – wykorzystanie technologii cyfrowych do stworzenia systemu planowania gospodarczego, który zastąpi tradycyjny wolny rynek. Zakłada, że sztuczna inteligencja zarządza efektywniej. Anarchosyndykalizm – odmiana anarchizmu, która kładzie nacisk na samorządność pracowniczą i walkę klasową. Związki zawodowe powinny przejąć kontrolę nad produkcją. Komunizm – najbardziej radykalny odłam socjalizmu. Postuluje likwidację własności prywatnej i podział dóbr według potrzeb. Spółdzielczość – wspólne zarządzanie dostępnymi zasobami przez członków grupy. Zyski i korzyści, zamiast trafiać do jednej kieszeni, dzielone są między członków. Socrealizm – oficjalny styl sztuki w krajach socjalistycznych, ukazujący bohaterów pracy i kolektywny wysiłek. Brutalizm – styl architektoniczny kładący nacisk na masywne formy i funkcjonalność, często związany z budownictwem socjalnym. Kino socjalistyczne – filmy mające promować wartości kolektywizmu, równości i pracy. Pieśni rewolucyjne – muzyka propagandowa mająca inspirować do działania na rzecz sprawiedliwości społecznej. Kapitalizm i socjalizm to nie tylko systemy, to inspiracje, które napędzają świat. Kapitalizm wspiera nurty gloryfikujące wolność twórczą, socjalizm prądy broniące sprawiedliwości i wykluczonych.
To w tych ideach zakorzenione są historie, które zmuszają do refleksji od ekranów kin po galerie sztuki. Ale każda moneta ma dwie strony. Kapitalizm w swojej obsesji na punkcie zysku tworzy szereg wynaturzeń. Z drugiej strony, socjalizm w swojej najbardziej opresyjnej formie przeobraził się w reżimy, które tłumiły wolność i nakładały cenzurę na sztukę i ludzi. Obie idee, gdy zabrną za daleko, potrafią tworzyć nie systemy, a klatki dla jednostek, kultur i całych społeczeństw. Każda idea, niezależnie od tego, jak potężna, potrzebuje swoich orędowników. Poznajmy twarze tych idei. Niektórzy budują mosty, inni je palą zarówno w kapitalizmie, jak i socjalizmie. Przyjrzyjmy się tym, którzy dają światu coś wyjątkowego i tym, którzy kompromitują przekonania, które głoszą. Nie będziemy jednak cofać się w zamierzchłą przeszłość. Zobaczmy, jakiego potomstwa dziś doczekali się ojcowie obu systemów. Nie uwierzysz, Karolu, ale moja niewidzialna ręka stworzyła cuda. Może i cuda, Adamie, ale również całkiem widzialne kajdany. Javier Milei, ekstrawagancki prezydent Argentyny, który zmienia kraj w laboratorium wolnego rynku. Ekonomiczny rebeliant z mikrofonem w ręce. Wyrzuca socjalizm z budżetu szybciej niż TikTok wyrzuca regulamin. Yanis Varoufakis, grecki filozof i pisarz, ekonomista, były grecki minister finansów. Promuje współpracę międzynarodową i sprawiedliwy system globalny. Adam Neumann, były dyrektor generalny firmy WeWork, którego nieodpowiedzialne zarządzanie stało się symbolem chciwości i nadmiaru w świecie korporacyjnym. Jeremy Corbyn, brytyjski polityk, były przewodniczący Partii Pracy, który zrujnował jej reputację. Jeff Bezos, multimiliarder, twórca firmy Amazon, który na zawsze zmienił sposób, w jaki robimy zakupy. Papież Franciszek. Nie identyfikuje się jako socjalista, ale w duchu socjalizmu krytykuje kapitalistyczne nierówności. Niestety nie doczekał premiery tego filmu. Wydaje się jednak, że następca Leon XIV będzie kontynuował jego myśl. Jair Bolsonaro, były prezydent Brazylii z zakazem sprawowania funkcji publicznych do 2030 roku. Dewastator Puszczy Amazońskiej. Nicolás Maduro, wenezuelski polityk, nieuznawany przez wiele krajów prezydent. Jego pomysły na rządzenie rujnują państwo i obywateli. Warren Buffett, przedsiębiorca, filantrop, giełdowy guru i wyrocznia dla milionów inwestorów. Bernie Sanders. Demokratyczny socjalista, który promuje równość społeczną, wyższe podatki dla bogatych i darmową edukację w USA. Elizabeth Holmes, założycielka firmy Theranos, której oszustwa skompromitowały kulturę startupów, podkopując zaufanie do Krzemowej Doliny. Gérard Depardieu, francuski aktor, rusofil, symbol hipokryzji głoszący lewicowe hasła, opływając w luksus kapitalizmu. Na koniec dwie postacie niejednoznaczne. Elon Musk, multimiliarder, przedsiębiorca, wynalazca, kontrowersyjny, ale charyzmatyczny lider. Geniusz od rakiet i chaosu. Jedną ręką chce kolonizować Marsa, drugą retweetuje teorie spiskowe. Sławoj Žižek, filozof socjalista z ADHD i kawą zamiast krwi. Krytykuje kapitalizm, ale robi to na płatnych wykładach z biletem po kilkaset euro. Idee kształtują ludzi, ale to ludzie decydują, w jakim kierunku te idee zmierzają. Zobaczyliśmy zaledwie garstkę postaci z panteonu współczesności, które wzmacniają lub ośmieszają każdy z systemów. Bohaterowie i antybohaterowie. Przyszła pora, by sięgnąć po źródła. Przed nami krótkie pojedynki na skuteczność szerzenia idei. Parę książek i filmów, które w duetach rzucają światło na nasze przekonania. Jedna strona inspiruje, druga prowokuje. Komu kibicujemy? To zależy. Czas start. Runda pierwsza. Po jednej stronie mamy Friedricha von Hayeka z jego Drogą do zniewolenia. Pozycja, która jest jak kawowy strzał dla miłośników wolnego rynku. Hayek ostrzega, zbyt wiele państwa prowadzi prosto w ramiona totalitaryzmu. Idealne dla libertarian i miłośników zdań wielokrotnie złożonych. Jednak jeśli gustujesz w socjalnych zabezpieczeniach i przystępnej narracji będziesz zawiedziony, po drugiej stronie ringu John Maynard Keynes i jego Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Książka klasyk, która dała światu pojęcie interwencjonizmu. Jak gospodarka kuleje, państwo wkroczy i wyleczy ją z recesji. Keynes to ekonomiczny lekarz pierwszego kontaktu, ale dla fanów wolnego rynku jego terapie są jak męcząca niestrawność. Czarna księga komunizmu to druzgocąca kronika zbrodni komunistycznych reżimów. Miliony ofiar, zbrodnie i cierpienie. Komunistyczna utopia, która nie wypaliła. Dla antykomunistów twardy dowód na niewydolność systemu. Skrajnym socjalistom ku przestrodze. Naomi Klein w Doktrynie Szoku także nie odpuszcza. Przekonująco opowiada niezwykle mroczne historie. Ukazuje kapitalizm drapieżny, żywiący się kryzysami i bezwzględny. Idealna pozycja dla krytyków neoliberalizmu. Jego zwolennicy zaś nieraz będą przecierać oczy ze zdumienia. Piketty rzuca wyzwanie elitom, dowodząc, że kumulacja bogactwa to źródło nierówności niszczących społeczeństwo. Jego kapitał w XXI wieku jest matematyką ubraną w emocje. Dla aktywistów i zwolenników redystrybucji to Biblia. Dla liberałów nadinterpretacja danych. George Reisman odpowiada z elegancją polemisty. Jego książkowy esej to hołd dla kapitalizmu jako systemu, który wyzwala kreatywność i gwarantuje wolność.
Obie książki nie spierają się tylko o statystyki. To starcie wizji świata, które mają kształtować przyszłość gospodarki. Lawrence Reed w 52 mitach o kapitalizmie robi porządek ze stereotypami. Kapitalizm nie jest winny każdego zła na świecie, a wolny rynek to nie Mordor. Reed to idealna lektura dla fanów starego, dobrego kapitalizmu i hejterów biurokracji. Ale jeśli wierzysz, że kapitalizm to wcielenie zła, będziesz się kłócić z każdym akapitem. Haju Shang w 23 rzeczach idzie na wojnę z zatwardziałym liberalizmem. Odsłania niewygodne fakty o kapitalizmie i stawia pod znakiem zapytania jego niepodważalne prawdy. Udowadnia, że wolny rynek to mit, a zasady gry ustalają ci, którzy mają najwięcej do stracenia. Autor wciągnie cię w świat, gdzie ekonomia przestaje być nudna, bez zawiłych wykresów i skomplikowanej matematyki. Johann Norberg w manifestie kapitalistycznym stawia proste tezy. Pytanie, czy nie nazbyt proste. Wolny rynek może uratować świat. To hymn optymizmu, który podkreśla, że kapitalizm jest siłą napędzającą innowacje i postęp. Idealne dla fanów globalizacji i rozwoju. Przeciwnicy? Cóż, mogą dostrzec tu za dużo hura optymizmu. Kate Raworth w Ekonomii Obważanka oferuje zupełnie inną perspektywę. Jak sprawić, by gospodarka mieściła się w granicach ekologicznych i społecznych. W logiczny sposób kreśli zasady i potrzebę zrównoważonego rozwoju. Spójna i ciekawa teoria, ale tylko teoria. Oponenci będą akcentować, że zbyt idealistyczna lub nawet naiwna w realiach dzisiejszego świata. Atlas zbuntowany, Ayn Rand, to hymn ku chwale indywidualizmu i wolnego rynku. Kapitalistyczny sen o sile jednostki, który zachwyci miłośników wolności. Dla przeciwników egoizm przebrany za filozofię. Natomiast opowieść podręcznej Margaret Atwood to ostra krytyka nierówności społecznych i uprzywilejowania elit, które żerują na systemowym podporządkowaniu innych. Atwood pokazuje, jak ekstremalny kapitalizm może doprowadzić do brutalnej dystopii. Feministki i miłośnicy literatury zaangażowanej będą zachwyceni. Zapatrzeni w korporacje? Wiele wskazuje, że będą mieli chwilę gorzkiej refleksji. A teraz polecajka filmowa. Michael Moore w kontrowersyjnym dokumencie Kapitalizm moja miłość demaskuje kapitalizm jako system dla wybranych. Bogaci triumfują, reszta liczy okruchy. To gorzka krytyka dla tych, którzy nie ufają wielkim korporacjom. Zakochani w wolnym rynku? Cóż, mogą nie dotrwać do końca. Kamerzysta na Kubie, Jona Alperta, pokazuje, co się dzieje, gdy ideały równości konfrontują się z codzienną walką o przetrwanie i populizmem przywódców. Film mocny, surowy, bez retuszu. Idealny dla miłośników dokumentów o prawdziwym życiu. Komu się nie spodoba? Miłośnikom romantycznych wizji socjalizmu. Unikat kręcony na przestrzeni 40 lat. Harrison Bergeron w reżyserii Bruce'a Pittmana to dystopia o równości na siłę. Wszyscy są jednakowo mierni, by nikomu nie było przykro. To przestroga dla zwolenników nadmiernej regulacji. Lubisz wolność jednostki? Pokochasz to. Ekranizacja znanego opowiadania Kurta Vonnegutta. Dobra satyra na socjalizm. Natomiast Parasite, Bong Joon-ho, wbija w fotel jako mistrzowski thriller o przepaści między bogatymi a biednymi. To brutalna lekcja nierówności, która zostaje z tobą na długo. Idealne dla miłośników kina z przesłaniem. Chyba że nie lubisz oglądać, jak kapitalizm pokazuje swoją brzydką stronę. Nasza mini biblioteczka już pełna. Warto sięgnąć po niektóre z tych pozycji. Pokazują, że żaden system nie jest bez skazy, a krytyka niekiedy nie jest bez racji. Niezależnie od tego, czy zmienią się nasze przekonania, czy tylko umocnią dotychczasowe, ważne, by szukać swoich własnych odpowiedzi. Każda idea na swój sposób kształtuje historię i walczy o dominację. A co z próbami ich pogodzenia? Czy jest trzecia droga łącząca oba systemy? Nic tak dobrze nie łączy jak wspólne grzechy. Tu kapitalizm i socjalizm są zastanawiająco zgodne. Jednakowo podatne na zmory naszych czasów jak populizm, nacjonalizm czy klimatyczną obojętność. Populizm potrafi odnaleźć się w każdym systemie, oferując proste odpowiedzi na skomplikowane problemy. Bazuje na emocjach i polaryzacji. Kapitalistyczne demokracje cierpią na obietnice nierealnych ulg podatkowych czy protekcjonistycznych polityk, podczas gdy w socjalistycznych reżimach populistyczne hasła o równości kończą się monopolizacją władzy i tłumieniem opozycji. Oba systemy używają nacjonalizmu jako narzędzia. W kapitalizmie wspiera on protekcjonizm, a w socjalizmie legitymizuje jednowładztwo i wykluczenie. W efekcie nacjonalizm staje się szkodliwym czynnikiem, niezależnie od ideologii, którą wspiera. W obu systemach ekologia schodzi na dalszy plan wobec politycznych i ekonomicznych celów. Kapitalizm promuje konsumpcję ponad wszystko, podczas gdy socjalizm podporządkowuje środowisko planowi gospodarczemu, niezależnie od jego kosztów. Czasami jednak czerpanie ze źródeł każdego z systemów tworzy nowe rozwiązania. Spójrzmy tylko na 3 z nich. Ekonomię współdzielenia, holokrację i powszechny dostęp do wiedzy. Ekonomia współdzielenia. System, w którym zasoby są dzielone między ludzi zamiast być własnością indywidualną. Bliskie socjalizmowi wspólne korzystanie z zasobów zostało praktycznie wykorzystane przez kapitalistyczne modele biznesowe. Wdrożyło go z powodzeniem wiele firm jak choćby Airbnb, Uber, BlaBlaCar. Holokracja.
System zarządzania organizacją bez tradycyjnej hierarchii, w którym rol i odpowiedzialności są rozdzielane między zespoły w sposób dynamiczny i oparty na współpracy. Wspólne z socjalizmem są tu idee równości, współpracy i demokratyzacji podejmowania decyzji. Koncentruje się na efektywności organizacyjnej i często jest stosowana w przedsiębiorstwach kapitalistycznych. Otwarte zasoby wiedzy to ruch na rzecz swobodnego dostępu do informacji. Opiera się na nim na przykład znana dziś wszystkim Wikipedia. Dostęp do wiedzy jako dobra wspólnego jest zakorzeniona w socjalizmie. Nacisk na współpracę i kolektywne tworzenie wiedzy przypomina zasady spółdzielni. Opiera się jednak na globalnej infrastrukturze technologicznej, która działa w ramach kapitalistycznej gospodarki. Ruch ma charakter bardziej pragmatyczny, nie ideologiczny. Dążenie, aby pozytywne elementy obu systemów użyć do budowy bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego modelu społeczno-ekonomicznego. Czasem kończy się sukcesem, a czasem spektakularną klapą. Oto kilka przykładów. Duński model Flexurity to unikalne połączenie elastyczności rynku pracy z państwowym wsparciem socjalnym. Pracownicy mogą łatwo zmieniać miejsca zatrudnienia, a państwo wspiera ich w przekwalifikowaniu i stabilności finansowej. Kuba po 2011 roku próbowała wprowadzić ograniczony wolny rynek, pozwalając na prywatne biznesy i współpracę z zagranicznymi inwestorami. Jednak brak infrastruktury, korupcja i ograniczenia rządu doprowadziły do stagnacji i masowych protestów w 2021 roku. Chiny połączyły centralne planowanie z kapitalistycznymi mechanizmami, tworząc specjalne strefy ekonomiczne. Shenzhen, które kiedyś było wioską rybacką, stało się globalnym centrum technologicznym. Efekt? Innowacje i rozwój gospodarczy na niespotykaną skalę. Zimbabwe po 2010 roku próbowało połączyć nacjonalizację ziemi z elementami liberalizacji rynku. Reforma, która miała wyrównać nierówności, doprowadziła do zniszczenia infrastruktury rolniczej, spadku eksportu i katastrofy gospodarczej, której skutki odczuwa się do dziś. W przyszłości, w postkapitalizmie lub jak to woli w postsocjalizmie, systemy społeczno-ekonomiczne mogą przejąć i rozwijać algorytmy pod hasłem totalnej optymalizacji wszystkiego. Pytanie, czy wpadniemy w ponurą dystopię? Czy może uda się stworzyć system, który dbając o ludzi i planetę jednocześnie zapewni nam rozwój? Cóż, łączenie przeciwieństw to sztuka albo katastrofa. W tej krótkiej podróży sprawdzaliśmy fakty. Szukaliśmy w obu systemach tego, co dobre i złe. Walczyliśmy z mitami i przesądami. Znaleźliśmy kilka źródeł, które mogą rozszerzyć nasz punkt widzenia i przekuć informacyjną bańkę, w której żyjemy. A teraz? Teraz tak, to ten czas na autorefleksję. Jeśli trochę łaskawiej spojrzysz na argumenty drugiej strony, będzie super. Podążaj zawsze swoją drogą, ale znajdź rozsądny balans. Jeśli masz wątpliwości i ochotę, napisz. Jeśli jesteś pewien i chcesz to powiedzieć, podziel się swoim zdaniem. W końcu tylko wymieniając poglądy, możemy zbliżyć się do prawdy. Ostatecznie nie chodzi o to, kto ma rację, ale jak nawzajem możemy lepiej się zrozumieć. Jeśli jesteś przypadkiem lub świadomie w tym miejscu, proszę zasubskrybuj nasz kanał i sprawdź, jak badamy ścieranie się idei. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajrzyjcie także na stronę internetową i social media. Zapraszam.